Zacząłem lufę między oczami i usłyszałem chwilę potem disparale, czyli strzelaj do niego. Spójrzcie na te reklamy, to jeszcze chyba z dekad wcześniejszych, Nivea. A lekarze? Lekarze też zarabiają minimalne, jeżeli pracują dla... Bo jest to niby, przepraszam, zawód, który powinien dać Ci jakieś tam bezpieczeństwo z reguły, prawda? Więc oczywiście jak pracujesz w prywatnej klinice, to pensje są tutaj w tej chwili w miarę przyzwoite. Natomiast jeżeli pracujesz dla Państwowej Służby Zdrowia, to masz takie same pensje jak wszyscy pracownicy administracji publicznej, czyli głodowe, czyli te zbliżone do minimalnej pensji. W związku z tym dla lekarza jedyna szansa na to, żeby tutaj przeżyć, to jest po prostu praca na kilka etatów. Pracuje w szpitalu publicznym, bo ma poczucie misji bardzo często, albo jest młodym lekarzem i musi pracować, bo tutaj trzeba przepracować przez, zdaje się, rok albo dwa po skończeniu studiów. Jest obowiązek przepracowania w publicznej służbie zdrowia. Ale jeżeli nie pracuje się równolegle dla jakiejś prywatnej kliniki, czy prywatnej przychodni, czy nie ma się prywatnej praktyki, no to zarabia się tyle samo co robotnik, czyli nic generalnie, $5 miesięcznie. W tej chwili jest zresztą bardzo taka ciekawa sytuacja, ponieważ bardzo dużo lekarzy wenezuelskich wyjechało z kraju. Trudno się dziwić, bo generalnie oni byli uznawani za dobrze przygotowanych profesjonalnie lekarzy i mieli dobrą renomę, wenezuelscy lekarze. Ja to potwierdzam, bo miałem z nimi do czynienia i z reguły ci, z którymi miałem do czynienia, są bardzo cierpliwi, wnikliwi i poświęcają sporo czasu. Mają fajne podejście do pacjenta i wyglądają na profesjonalnie. No ale byłeś w prywatnej? W prywatnej, tak, mam oczywiście ubezpieczenie. Znaczy jestem na tyle głupi, żeby się nie zaszczepić na żółtaczkę, którą przechodziłem niedawno, ale nie byłem na tyle głupi, żeby nie mieć ubezpieczenia. No więc sytuacja w tej chwili z lekarzami jest taka dość nerwowa, w tymi pracującymi w publicznej służbie zdrowia, ponieważ bardzo wielu lekarzy wyjechało, brakuje lekarzy w publicznej służbie zdrowia i w związku z tym rząd postanowił sprowadzić lekarzy z zagranicy i sprowadził lekarzy z bratniego państwa, czyli z Palestyny. Myślałem, że z Kuby. Z Kuby kiedyś byli. Też byli, ale teraz to się skończyło już jakoś. Problemem z lekarzy z Kuby, że oni bardzo często uciekali stąd, z Wenezueli do innych krajów i potem próbowali się gdzieś przedostać do Stanów Zjednoczonych czy do innych krajów. W związku z tym sprowadzono lekarzy z Palestyny ostatnio i tutejsze środowiska lekarskie protestują w tej chwili, ponieważ rząd płaci tym lekarzom z Palestyny pensję miesięczną $1000, Wow. podczas gdy ich wenezuelscy koledzy, którzy bardzo często muszą pomagać, ponieważ wiadomo, ci palestyńscy lekarze zazwyczaj nie mówią po hiszpańsku, w związku z tym lekarze muszą tłumaczyć, pomagać, jakby odnajdywać się tym Palestyńczykom w realiach tutejszych, które są dość trudne, ponieważ generalnie w tutejszych szpitalach wszystkiego brakuje, lekarstw, sprzętu, no wszystkiego. Nie dość, że muszą im pomagać, jakby cały czas im asystować, to jeszcze ci Palestyńczycy zarabiają, no nie to, że kilkakrotnie, ale to jest no, jakiś jakby bez porównania, no $5 a $1000. No tak. Więc różnica w pensji, w wynagrodzeniu jest dość dramatyczna. Więc nic dziwnego, że się denerwują Wenezuelczycy. No zaraz dojedziemy do stacji benzynowej i miejmy nadzieję, że się uda nam wodę w baku rozcieńczyć. Tutaj gdzieś jest siedziba Banesco, banku Banesco, prawda? Banesco jest tu po prawej stronie, zaraz będziemy mieć. To jest bank, który jest prywatny, jest jednym z lepiej funkcjonujących nadal w Wenezueli, ale z tego co słyszałem, Maduro ma trochę chrapkę na niego, coś się przebąkiwało. No wprowadzono zarząd komisaryczny jakiś czas temu. Czyli coś się przebąkiwało o nacjonalizacji, ale na razie póki co na szczęście nic się nie dzieje, bo jeszcze ten bank jakoś w miarę funkcjonuje. Jesteśmy teraz w dzielnicy Las Mercedes, która kiedyś podobno tętniła życiem. Jak przyjechałeś po raz pierwszy do Wenezueli, jak to wyglądało? Powiedz. To było przez długie lata centrum życia nocnego w Caracas. To jest taka sytuacja trochę na tym skrzyżowaniu, że nie za bardzo wiadomo, jak się ustawić do tej stacji benzynowej, żeby kogoś nie zdenerwować, bo zawsze komuś się będzie zawadzało. Albo tym z tyłu, którzy za tobą stoją, tak. albo tym, co chcą przejechać z lewej. Więc była to rzeczywiście taka dzielnica, gdzie była cała masa klubów nocnych, dyskotek, restauracji i życie tu tętniło 7 dni w tygodniu, praktycznie 24 godziny na dobę. Teraz niestety wciąż jest jeszcze kilka miejsc, gdzie można wyjść, ale w porównaniu z tym, co było, to jest jakiś taki nędzny, smutny relikt tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Bardzo szczerze mówiąc, jak teraz przyjechałem w styczniu do Wenezueli, to bardzo, i kolega mnie przewiózł, mnie nie było przez rok w Wenezueli,
to bardzo to było przygnębiające, jak strasznie się w ciągu tego roku zmieniło Caracas. Stało się takim wymarłym miastem. No, wiele lokali, które istniało, wiele firm, które istniały, w tej chwili już ich nie ma, bo albo zbankrutowały, albo zostały przez właścicieli zamknięte, albo wygaszone po prostu i czekają na lepsze czasy. I to samo dotyczy restauracji. Restauracje, które dawniej były po prostu pełne ludzi i czasami się trzeba w kolejce czekać na stolik. W tej chwili wchodzisz i no, sam wiesz, Bartek, czasami jesteśmy jedynymi klientami w restauracji. Co nic dziwnego, no bo to nigdy nie płaci się mniej niż miesięczna pensja za jakiekolwiek danie. No. Hola, estoy grabando los precios de gasolina. La regalada que está. Wejdę na zewnątrz. Dobra. Najtańsze po 1 boliwara, nic się nie zmieniło od mojego filmu z 2017 roku, droższe po 6. Pamiętaj, że to są ceny w starych boliwarach sprzed denominacji, nie? Tak. Zgadza się, to są stare boliwary. Jakim banknotem zapłaciłeś? 5, najmniejszym jakim miałem, czyli 5 boliwarów. 5 tysięcy. Suwerennych. A nie, przepraszam, 5 nowych boliwarów. Czyli odpowiednik 5 tysięcy. 50 tysięcy. 50 tysięcy starych. Czyli zapłaciłeś za 50 tysięcy litrów, a zatankowałeś tam 60 czy ileś. Tak. Ale z powodu takiego, że nie ma mniejszego nominału za bardzo na rynku, to się płaci takie minimum. O, i lepiej jedzie samochód, czyli przydało się. A to paliwo to jest chrzczone dlatego, że wody tam dolewają, czy? Nie dolewają, to chodzi generalnie o to, że... No tak, jak jest za darmo, to w sumie... W kiepskim stanie są, jak to wszystko w Wenezueli jest niedoinwestowane, nieremontowane i chodzi o to, że zbiorniki z paliwem są często skorodowane i przedostaje się do nich wody gruntowe albo jakieś ścieki się przedostają do nich. Więc czasami jest woda, czasami są jakieś śmieci w tym. Korupcja tu w Wenezueli była zawsze, tylko chyba mam wrażenie, że te poprzednie rządy jakoś bardziej potrafiły zarządzać tym państwem i... Wiadomo, no, korupcja jest w każdym kraju na świecie. No, nie myślę, że nie ma żadnego kraju na świecie, który byłby wolny od korupcji. Jasne. Natomiast w tej chwili się zrobiło takie przyzwolenie na to i to czasami się mówi w otwarty sposób. Słyszałem od wielu osób, które na przykład zaczynały pracować w administracji publicznej. No, jak były przyjmowane do tej administracji publicznej, no to było otwarcie powiedziane, no okej, pensja jest mizerna, ale masz tutaj dużo możliwości do robienia sobie na boku. Po prostu. Przejedziemy, o właśnie, tak po wenezuelsku. Sobie przejechaliśmy przez karę, to chcieliśmy zakręcić. Więc na tym to polega. No to jak wiadomo, że jeżeli ktoś pracuje, czy to policjant, czy to urzędnik i zarabia $5 miesięcznie, to siłą rzeczy no będzie musiał, to jest jakby naturalna rzecz, no też bym pewnie to robił. No wiadomo, każdy stara się przeżyć. Dodatkowych tych, bo za te $5, co to jest? Za te $5, tak, słucham, Conatel. Conatel to jest... Chavez, Maduro. Conatel to jest urząd, który nadzoruje media elektroniczne, czyli radia, telewizje kablowe, internet. To oni decydują między innymi o wymierzaniu kar rozgłośniom radiowym, jeżeli na przykład za bardzo pozytywnie się będą wypowiadać o opozycji, to mogą stracić, mogą być zawieszone, na przykład zostać zawieszeni na tydzień. Opowiedz, jak jest z wolnością mediów w Wenezueli, bo to jest coś, o czym ja nic prawie nie mówiłem, a ty o tym wiesz bardzo dużo, bo jesteś dziennikarzem. Wolność mediów teoretycznie jest zagwarantowana i jak to zresztą wczoraj słuchałem Diosdado Cabello, czyli przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego, czyli Parlamentu BIS, jedna z takich szarych eminencji tutaj. Diosdado właśnie wczoraj mówił, że Wenezuela jest krajem o po prostu wręcz wzorcowej wolności pracy i że tutaj można o wszystkim pisać i o wszystkim mówić, co jest absolutnym kłamstwem. Jest olbrzymia cenzura nie ma cenzury jakby oficjalnej, ale jest cenzura wewnętrzna taka. Dziennikarze wiedzą, o czym mogą pisać, jak mogą pisać, żeby nie narazić na jakieś szykany swoich mediów. Bardzo taki ciekawym przykładem było zupełnie przez przypadek. Słyszałem, jechałem samochodem, włączyłem radio w dniu, w którym Guaido wrócił do Wenezueli z tej swojej tury po krajach Ameryki Południowej. Guaido, czyli przywódca opozycji i uznawany przez wiele państw na świecie za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Nie było wiadomo, czy będzie mógł wrócić. No w końcu jednak wrócił do Wenezueli. Tłumy go witały na ulicach, no ale dziennikarze nie za bardzo mogli o tym mówić. No i włączyłem radio i słyszałem taką audycję, gdzie prezenter mówił: nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj znowu do Wenezueli wróciło słońce. Czyli powinniśmy się cieszyć, bo znowu będzie nas grzało i mamy nadzieję, że nie zgaśnie to nasze słońce. To taki PRL trochę, kurde. I w ten sposób po prostu mówi się
o tych sprawach, o których nie wolno mówić. A czy są jakieś historie mediów, które zostały znacjonalizowane albo przejęte, albo w jakiś sposób taki trwało ukarane? Tak, była RSTV, była taka rozgłośnia, która została zamknięta, czy już teraz nie pamiętam dokładnie. Globowizjon, która przez długi czas była taką opozycyjną stacją telewizyjną, jej właściciele dostali propozycję nie do odrzucenia, po prostu albo sprzedacie naszym biznesmenom, albo zabierzemy wam tę telewizję, w związku z tym ją sprzedali i w tej chwili jest to telewizja reżimowa, taka nie super reżimowa, ale jednak przytulona do władzy, nie krytykująca zbytnio jej. Ale to wiele jest takich przykładów, na przykład nawet w telewizji kablowej już w tej chwili nie ma tutaj CNN po hiszpańsku, bo CNN zbyt było krytyczny i właśnie Conatel, ten urząd, który mijaliśmy, on zdecydował, nakazał operatorom telewizji kablowej usunięcie CNN z oferty. To samo spotkało na przykład... Ale tylko dodam jeszcze, że CNN za to wprowadziło tutaj dla Wenezueli sygnał, nadając za darmo w internecie, można sobie oglądać. Tak, więc zawsze są jakieś tam próby obejścia, to samo spotkało telewizję kolumbijską NTN. No dużo jest takich stacji telewizyjnych, które zniknęły z oferty kablówek i to samo spotkało kilka stacji radiowych, a bardzo często też się odbywa to tak, że właściciel stacji radiowej dostaje telefon albo jest proszony na rozmowę i mówi się mu wprost, że jeżeli nie zwolnisz tego i tego dziennikarza, to będziesz miał kłopoty. No i to jest tak zwana propozycja, jakby nie daje się możliwości manewru. Tacy dziennikarze są zwalniani. Czasami sobie robią jakąś tam własną przestrzeń i nadają na przykład w internecie, na kanałach YouTube, a czasami są wręcz zmuszani do emigracji. Na przykład tak los spotkał Cezara Miguela Rondona, to była taka gwiazda tutejsza telewizji, krytyczny wobec władzy i został zmuszony do emigracji. W tej chwili mieszka w Miami i nadaje swój program przez internet, ale jego kanał jest blokowany tutaj przez tutejsze władze. Nie ma właściwie możliwości, bez jakiegoś tam VPN-a nie ma możliwości, żeby to zobaczyć, co on nadaje. Będziemy zaraz mijać ambasadę Stanów Zjednoczonych opuszczoną, prawda? Tak, ona jest zamknięta w tej chwili, nie ma żadnego personelu dyplomatycznego. Amerykanie wszystkich swoich pracowników ewakuowali po tym, jak zostały zerwane stosunki dyplomatyczne i jak stwierdzono, że Amerykanie stwierdzili, że nie ma warunków bezpieczeństwa, nie da się zagwarantować pracownikom bezpieczeństwa. To jest właśnie już to, co mijamy, to jest ambasada amerykańska. Te samochody, które widać, to są lokalni pracownicy ochrony, którzy wciąż oczywiście pilnują. To jest wjazd dla pracowników. Podwójna brama w ogóle. Wjazd dla pracowników, a wjazd publiczny będzie zaraz za następnym zakrętem. Ogromna ta ambasada. Olbrzymia. Tu jest wjazd publiczny. Stoi policja. Już zauważyli, że filmujemy. Tu jest taka, nie mam pojęcia do kogo to należy, ale taka jedna z najbardziej niesamowitych willi, która powstawała w czasie największego kryzysu z materiałami budowlanymi. Przyjeżdżały ciężarówki z Mission Vivienda i przywoziły cement i kawias na plac budowy. Tutaj jak się Czufado mieszka w tym, bo za kilka razy, ja tędy często, jak w góry mieszkałem, to tędy często bardzo jeździłem. Ten mur to świeżo wybudowany, sobie ktoś wybudował mały murek, nie? Taki 10 metrów. A tutaj z tego domu... To też pod prądem podwójnie jeszcze. Tak, podwójnie i z tego bardzo często właśnie widziałem, wyjeżdżają kamioneta z 6-7 ochroniarzami, więc ktoś musi być dobrze strzeżony. To jest ten dom, o którym mówiłeś, że powstawał w czasie kryzysu? Widziałem to, jak to powstawało i przyjeżdżały tutaj ciężarówki z Mission Vivienda, z takiego rządowego programu budownictwa socjalnego i przywoziły materiały budowlane na ten plac budowy właśnie. Właśnie mijamy polską ambasadę. Ładne, podoba mi się. Ładne. Kopernik jest, bo w ogóle ta ulica się nazywa, to jest ulica Aleja Kopernika i masz pomnik Kopernik. Opowiadałeś już po polsku o tym, co Ci się przytrafiło wtedy na tej Alcabali? Możesz o tym opowiedzieć w 2-3 zdaniach? Mogę opowiedzieć. Bo chodzi o to, że ludzie nie słyszeli tego tak prosto z Twoich ust, tak jakby.
Bo zacznijmy od tego, że ty napisałeś najpierw artykuł do Gazety Wyborczej o FAES-ie. To był artykuł, w którym napisałeś, że FAES to są szwadrony śmierci Maduro, że po prostu oni teraz służą de facto do zastraszania ubogich dzielnic, żeby tam nie protestowali ludzie. No to nie było nic odkrywczego, to takie teksty dopisali chyba wszyscy tutaj dziennikarze, bo to rzeczywiście tak. Ale trzeba być odważnym, muszę ci przyznać, żeby napisać taki tekst, będąc tutaj. Ale ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście to jest bezpośrednio powodem tego, co się mi przytrafiło. W sumie nie wiem, to było tak tajemnicze i tak jakby bez żadnych wyjaśnień, że nie wiem, czy ja oberwałem dlatego, że jestem dziennikarzem, czy dlatego, że jestem Polakiem. No wiesz, wzięto twoje ID, twoją cedulę i sprawdzano to z 10 minut, tak? Wiedzieli, że jestem dziennikarzem, wiedzieli, kim jestem. No, było to w czwartek 15, zdaje się, tak? Marca to był 15. Ja wracałem od znajomego do domu, w którym teraz mieszkam. Bardzo krótki odcinek, nie, 2-3 km w centrum miasta. W centrum, niedaleko tam przejeżdżaliśmy, niedaleko Las Mercedes. Niedaleko Las Mercedes. No i była godzina 10:30. O tej porze już, jak wiesz, miasto jest generalnie puste. Wieczorem, bo ludzie no, szybko zamykają się w domach. No i na jednej z w sumie takich głównych ulic dzielnicowych, Avenida Rio de Janeiro, była Alcabala, czyli taki właśnie punkt kontroli. Ale tymczasowy, wystawiony w tym momencie. Stojący samochód i nie wiem, 6-8 mundurowych, wszyscy w czarnych mundurach, z kominiarkami na głowach, bez nazwy formacji. Te nazwy formacji w Wenezueli najczęściej są na plecach. Oni mają to na rzepy przyczepione, więc to łatwo odczepić. Więc ja właśnie zwróciłem uwagę, zdziwiłem się, że nie mają nic na tych plecach. Taki był moment takiego zastanowienia, czemu oni nic nie mają na tych plecach. No ale wzięli ode mnie Czyli dokumenty. de facto w ogóle nie oznaczone w jakikolwiek sposób, prawdopodobnie pojazdy też bez jakichkolwiek tablic. Pojazd czarny, wymalowany na czarny matowy kolor, tak jak wiele tych pojazdów tutaj. Taki pick-up z kogutem na dachu. Oni wszyscy bardzo tacy silnie uzbrojeni w broń długą i krótką. No i zatrzymali mnie, prosili o dokumenty. Nie chcieli dokumentów samochodu, tylko wzięli mój dowód tożsamości. Poszedł do tego samochodu, nie wiem, komunikował się pewnie przez radio. No i po jakimś czasie trójka ich wróciła. No i do mnie mówią, panie Surdel, proszę wyjść z samochodu, mamy kilka pytań. No ja nie podejrzewając niczego, wyszedłem z samochodu. No i w tym samym momencie jakiś taki worek mi założyli na głowę, coś mi założyli głowę, kaptur, worek, nie wiem co to było. I zostałem generalnie pobity. To dość tak boleśnie. Trwało to, nie wiem, 2-3 minuty. Nie wiem czym tłukli, ale sądząc po śladach, po nacięciach, jakie miałem, zwłaszcza na czole, no nie była to ręka. I po tych 2-3 minutach postawili mnie na nogi, ściągnęli ten kaptur z głowy i jak otworzyłem oczy, które były trochę zakrwawione, bo krew mi z czoła spływała, to zacząłem lufę między oczami i usłyszałem chwilę potem disparale, czyli strzelaj do niego, polecenie. No i ten, który trzymał ten pistolet, pociągnął za spust, usłyszałem taki suchy dźwięk metaliczny. Jak widać, pistolet nie był naładowany. No i oni zaczęli się śmiać. Ktoś tam powiedział, nie posrałeś się? Ha, ha, ha. I wsiedli na swój samochód, na tego pick-upa i odjechali. Ja po prostu tam zostałem, w dużym skrócie. Skontaktował się z tobą ktoś, kto zna kogoś z tych służb, prawda? O których tak, pisałeś. No, mówię o tych służbach FAES, o których Tomek napisał artykuł. I ja miałem takie moje podejrzenie, że być może to była zemsta tych służb. Do końca nie wiadomo, kto Tomka pobił, były to jakieś służby. Więc moja koleżanka, która jest adwokatem i która ma bardzo dużo różnych kontaktów w rządzie, w służbach, no dobrym adwokatem jest, z dużym doświadczeniem. Ona się bardzo zdenerwowała tym, co mi się przydarzyło i postanowiła zrobić własne, prywatne śledztwo. Nie pytając się mnie o zgodę, po prostu w ogóle na własną rękę postanowiła to robić. No i tam ma znajomego, który w tym FAES-ie pracuje i poszła do niego się spytać, o co chodzi, w ogóle co tu się wydarzyło. No i znajomy zapewnił ją, że to nie byli oni. Powiedział jej, tak dosłownie, powiedział jej, my nie bijemy, my zabijamy. Tak cię tłumaczył. I on stwierdził, że to jest DGSIM, czyli to kontrwywiad wojskowy, że to prawdopodobnie. Więc ona poszła z kolei do znajomych w kontrwywiadzie wojskowym, gdzie jej powiedzieli, że to nieprawda, że to nie oni, że to na pewno był FAES, a jak nie FAES, to Sebin. I że to nieprawda, że FAES tylko zabija, a nie bije, bo też bije i to bardzo często.
takiej powiedzieli i też jeszcze powiedzieli, że jeszcze jest taka możliwość, że może to były kolektivos, bo kolektivos, czyli są takie prorządowe bojówki. Czyli jak na Ukrainie tituszki pewnie kojarzycie. Bo oni też mają dostęp do mundurów i do sprzętu policyjnego, sprzętu takich oficjalnych, więc też, bo w sumie mogli być oni. Więc na dobrą sprawę myślę, że nigdy się nie dowiem, kto to był. A kolektivos to jest też w ogóle temat rzeka. Ja poznałem policjanta, który teraz już jest we Francji, uciekł z Wenezueli, znaczy po prostu uciekł, wyjechał, bo nie widział sensu pracowania w policji tutaj i życia w Wenezueli. I ten policjant miał kilka takich sytuacji. Na przykład kiedyś udaremniono porwanie i złapano porywaczy i okazało się, że oni są właśnie kolektivos i nic nie dało rady zrobić, po prostu trzeba było ich wypuścić. Innym razem z kolei na jego soczysta opowieść była taka, jak kiedyś zatrzymał faceta jakiegoś, który miał w samochodzie kokainę, znalazł kokainę, facet wykonał telefon, po 10 minutach do tego policjanta zadzwonił szef i powiedział mu, musisz go wypuścić. I przeprosić jeszcze. Tego nie wiem, ale bardzo możliwe. Także takie są realia wenezuelskie. To są typowe historie tutaj. Okej, idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni. Mam nadzieję, że wywiad Wam się spodobał. Tomek jest dla mnie skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o Wenezuelę, o Amerykę Południową. Mieszkałeś w sumie w Ameryce Południowej ile lat? Tak, ciągiem 9 lat, bez przerwy. Ciągnie Cię do Europy? Nie. Znaczy, rodzina mnie ciągnie do Europy, ale... Jeżeli chodzi o mentalność ludzi, to szaleństwo Ci jednak odpowiada. Tak, zdecydowanie. Jest coś w Ameryce Południowej. Trzymajcie się, cześć. Hej. To była ostatnia część wywiadu, ale Tomek pojawi się jeszcze w zwykłych odcinkach. W przypiętym komentarzu zamieszczam informacje o szykowanym niedługo odcinku Q&A, gdzie odpowiem na pytania, jakie mi zadacie. Życzę wszystkim miłego dnia.